Dzień dobry, witam wszystkich Państwa na podcaście Sherpa Search on Tech. Dzisiaj moim gościem jest Barbara Sobkowiak, Data Science Manager w firmie Brightnet, ekspert od zarządzania zespołami Data Science i AI i można nazwać chyba też taki project manager od współpracy z klientami w zakresie wdrożeń AI. Bardzo Ci dziękuję, Basiu, za przyjęcie zaproszenia i za to, że możemy dzisiaj porozmawiać na bardzo ciekawe tematy, związane w sumie z zarządzaniem wdrożeniami AI. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry, bardzo mi miło. Może nie project manager, bardziej bym powiedziała nie product owner niż project manager. Product owner, tak. Właśnie tak. I dobra uwaga. Zaczniemy może tak od takiego mocnego pytania. A co jest najtrudniejsze we współpracy z klientami we wdrożeniu AI? Bo wydaje mi się, że masz do czynienia pewnie często z jakimiś CTOs czy wysokimi menedżerami od software developmentu i oni trochę mogą do tego AI podchodzić jak do jeża, to znaczy chcą, żeby to było wdrożone, bo generalnie tak musimy to mieć, bo wszyscy musimy to mieć, ale pewnie nie jest to takie zupełnie łatwe, żeby im to wszystko wytłumaczyć, edukować i na końcu po prostu tą relacją zarządzać. Tak, znaczy ja przy swoich projektach faktycznie mam do czynienia z ludźmi na bardzo różnych szczeblach i na bardzo różnych, bym powiedziała, pionach, nie? W sensie i osoby bardziej techniczne, osoby bardziej biznesowe, co rodzi bardzo różnego rodzaju wyzwania. I ja bym powiedziała, że chyba są takie 3 rzeczy, które są dla mnie najtrudniejsze, albo w mojej branży, czy w moich projektach uważam, że stanowią pewien klucz, ponieważ jako i my, ale też w ogóle cała społeczność data science jesteśmy coraz bardziej dojrzali technologicznie, tak? I mamy coraz lepsze narzędzia do przetwarzania dużej ilości danych i coraz lepsze algorytmy i komputery i w ogóle świetnie, ale bardzo dużo rozbija się o tak naprawdę tak zwany business understanding, czy w ogóle te rozmowy. I ja bym powiedziała, tu są 3 takie podstawowe problemy, które ja widzę, albo najczęściej mnie po prostu z nimi spotykam. Jedno to jest w ogóle zrozumienie tego procesu biznesowego, który my modelujemy, albo do którego dostarczymy model, żeby on był gdzieś tam w środku wpięty. I tutaj jest oczywiście pomoc analityka biznesowego, jednak my, data scientiści, też musimy to rozumieć, no bo potem używamy tych zmiennych, używamy tych danych, przygotowujemy eksperyment, model i to musimy wszystko dobrze poukładać. I tutaj bardzo łatwo tak naprawdę o pomyłki i te pomyłki często są wychwytywane dopiero po jakichś miesiącach, kiedy okazuje się, że czegoś ktoś nie uwzględnia albo uwzględnił błędnie, bo ktoś, nie wiem, z 5. działu obok dopiero o tym powiedział. I tu jest duże wyzwanie zawsze i to jest rzecz, która nie jest taka oczywista w data science, ponieważ data scientiści przede wszystkim chcą modelować i zajmować się tą stroną taką matematyczną, techniczną, a te zrozumienie biznesu często jest takie bardzo po macoszemu czy po łebkach po prostu. No jako przykład może być prognoza sprzedaży. Każdy mówi, no dobra, no to mam zaprognozować sprzedaż w sklepie czy tam w całej sieci. Biorę czynniki, dane i w ogóle w sumie nie muszę za bardzo rozmawiać z biznesem. Przecież wiadomo, co to jest sprzedaż, nie? Przecież wiadomo, jak to zaprognozować. No i potem się okazuje, że modele nie do końca działają dobrze w rozumieniu biznesowym. Matematycznie wszystko super technicznie śmiga, bo ktoś na przykład nie zapytał, a co to jest ta sprzedaż? Może trywialne pytanie, ale tak naprawdę to sprzedaż w każdej organizacji może być rozumiana inaczej, albo inaczej wyliczana. No bo tam, nie wiem, jedni uwzględnią jakieś zwroty, innych nie uwzględnią. Często mogą być nawet po prostu dyskusje takie, czy je uwzględniać, nie? No bo zależy też jaka branża, no bo nie wiem, zwroty sieci spożywczej, no to być może w ogóle nie będzie do używania, bo była data przeterminowana albo uszkodzony towar, może nie jest do sprzedania, a zwroty w sklepach handlujących na przykład elektroniką to jest co innego. No bo może po prostu ktoś zamówił, stwierdził, że mu się nie podoba, zwraca, towar jest całkowicie jeszcze raz możliwy do sprzedania, jeśli jest dobrze zapakowany i nie był, wiadomo, nie nosi żadnych śladów użytkowania.
Więc to są tego typu dyskusje i to jest jeden czynnik. To, co jest też trudne, to jest tak naprawdę zrozumienie się dwóch światów, bo biznes operuje KPI biznesowymi, a data scientiści operują KPI matematycznymi. My mamy swoje metryki matematyczne do oceny modelu, które często dla biznesu mówią dokładnie nic. W sensie są jakąś liczbą. Nie? Nawet jeśli my tam postaramy się wytłumaczyć, o co chodzi i jak to tam działa, to jakby trudno oczekiwać, że ta strona biznesowa od razu będzie umiała sobie to przełożyć na swój proces, a dodatkowo jeszcze, trzymając się tego bardzo banalnego teoretycznie przykładu prognozy sprzedaży, ten KPI biznesowy nie jest pochodną tylko i wyłącznie tego modelu. No bo jeśli my prognozujemy sprzedaż i nie wiem, idziemy powiedzmy do jakichś country managerów, słuchaj, masz tyle sprzedać w tym roku, nasza prognoza mówi, że to powinno się udać, no to czy on tą sprzeda, czy nie, to nie jest tylko zależne od tej prognozy, ale nie wiem, tego, jakie będzie mógł działania marketingowe podjąć, tego, ile on będzie w ogóle w pracy, ile poświęci swojej uwagi, co będzie udało mu się wynegocjować z dostawcami, bo to też ten handel tak trochę działa, więc to jest chociażby jedno, albo drugie, trzymając się nadal tego przykładu, jeśli zarządzamy zapasami na magazynie i zamawiamy do magazynu towar i mielibyśmy nawet 100% prognozę sprzedaży, taką idealną, co nie jest możliwe, ale przyjmijmy, że mielibyśmy ją, no to zamówienie towaru do magazynu nie jest 1:1 prognozą, no bo chociażby mamy wielkość opakowań, jakieś minima logistyczne i cały szereg, gdzie każda firma logistyczna sobie to jakoś proces układa i obsługuje. Więc to połączenie i zrozumienie się tych dwóch światów jest dosyć trudne, bo tu wymaga się od data scientystów naprawdę trochę wejścia w tą skórę klienta i przejścia z tego języka matematycznego, gdzie my sobie operujemy matematycznymi metrykami i każdy z nas wie, o jest lepiej, jest gorzej, tylko przełożenia tej metryki na to, co oni mogą zyskać, albo czy to im się w ogóle jakkolwiek przekłada na biznes, czy to jest lepiej, czy używać tego, co w ogóle im to mówi i jak to mierzyć. I też wytłumaczenie, i to jest często niestety nagminne, że ludzie chcieliby mieć jedną liczbę, która im mówi, czy jest dobrze, czy źle. No bo tak jest łatwiej, nie? Jak masz jedną liczbę, niech będzie od 1 do 10, no to wiemy, czy jest dobrze, czy źle. Albo nawet w skali od 0 do 1. Ale ocena modeli niestety, mimo że możemy to robić jedną metryką, ale tak, żeby zrobić to rzetelnie i powiedzieć sobie, że tak faktycznie z kilku stron spojrzeliśmy na to zjawisko i dane, którymi dysponujemy, często wymaga kilku metryk, nie? Tak, żeby uchwycić wszystkie niuanse. No i to nie do końca zawsze jest dla biznesu takie łatwe, no bo też trudniej mówić, no słuchajcie, mamy prognozę, ale ta metryka taka, ta metryka tyle wynosi, ta metryka wynosi tyle, ta wynosi tyle. No bo ktoś może przyjść zapytać, ale to jest dobrze czy źle? Więc to jest taka druga rzecz. Trzecia rzecz, którą bym wymieniła, to coraz częściej się pojawia, przynajmniej z klientami, z którymi ja rozmawiam, no to jest cała wyjaśnialność modeli. I to jest bardzo trudny temat, ponieważ to po prostu technicznie jeszcze nie jest w 100% rozwiązane. To nie jest tak, że my, robiąc model w 100% wiemy dokładnie, dlaczego wyszło nam 5, a nie 10. Jeśli tych danych mamy tam miliony czy miliardy i to jest nie jeden model operujący na jakimś jednym osobie, to może byłoby łatwiejsze, ale jeśli mamy model, który operuje na przykład na 15 milionach naszych klientów, bo jesteśmy jakąś dużą organizacją, i przelicza różne rzeczy i bada różne zależności, no to takie powiedzenie, dokładnie wytłumaczenie, skąd on wziął to 5, a nie 10, albo skąd on zaklasyfikował klienta w jedną albo w drugą stronę, nie jest po prostu trywialne, nawet dla nas, a jeszcze przełożenie tego dla biznesu, to już jest bardzo trudne. I to jest coś, z czym trochę zmaga się świat data science obecnie. Jest to jeden z takich trendów, czy wyjaśnialność modeli. A biznes już bardzo by chciał. Oni już by chcieli wiedzieć, że jeśli my tam coś proponujemy, to z czego to wyszło, żeby zaufać po prostu potem tym wynikom. Więc to tak bym wymieniła takie trzy najważniejsze, najtrudniejsze aspekty w rozmowach z biznesem. Wydaje mi się, że tu jest jeszcze taki problem, że często jakby
biznes nie wychodzi od problemu, tylko na zasadzie chce mieć narzędzie. Nie wiem, czy się z tym zgodzisz. Trochę tak. Faktycznie to trochę działa tak. Chcielibyśmy mieć maszynkę, narzędzie, program, cokolwiek nazwiemy, która nam coś robi i oni już definiują na przykład, ja potrzebuję prognozy sprzedaży na 7 dni. Okej. Tak sobie to zdefiniowali. I wtedy faktycznie zaczyna się ta rozmowa, czy na pewno na 7 dni, a może na 14, ale czego na 7 dni, a może ty potrzebujesz na 3. I ponieważ oni sobie już jakoś to ułożyli, czasami nawet czytając coś, dowiadując się, no uznają, że taki horyzont czasowy jest najlepszy. Albo jakiś trochę inny przykład może, żeby mieć tutaj szerszy ogląd. Niech będzie model do predykcji odejść klientów, czyli tak zwane churny. Tak. No wiadomo, nie chcemy, żeby nasi klienci odchodzili, więc chcemy wiedzieć, kiedy oni w ogóle o czymś takim myślą, żeby temu przeciwdziałać. I to w tak bardzo uproszczeniu idealne myślenie, a czasami to nie chodzi o to, żeby wiedzieć, kiedy odejdzie, tylko na przykład to jest jakiś dział marketingu, by chciał wiedzieć bardziej w sumie, jaką kampanię proponować, a nie czy odejdzie. Bo czasami po prostu jest bardzo duże uproszczenie w myśleniu, co tak naprawdę ktoś potrzebuje i co można wdrożyć, żeby mu pomóc uzyskać pewne efekty. I to jest częsty problem u klientów, że dużo upraszczają, ponieważ no, świat nasz, nie tylko data science, ale cały, jest coraz bardziej skomplikowany, więc chwytamy się jakichś uproszczeń po prostu. Czyli jak dobrze zidentyfikować problem? Jak do tego podejść? Wiesz co, no, to jest dużo rozmów i ja zawsze wtedy liczę na to, że to po drugiej stronie będę miała partnera z otwartym umysłem i chętnym do dyskusji. Problem, ja zaczynam w ogóle od jakichś warsztatów, takiego po prostu spotkania. Zacznijmy od tego, co uważacie, że potrzebujecie. No i potem są pytania, dlaczego? No bo każdy projekt, nie tylko data science, zaczynamy od tego, dlaczego. Start with why. Tak. Dlaczego tego potrzebujesz? No bo no jeśli uważasz, że potrzebujesz modelu antyczarnowego, no to można przejść przez to, a dlaczego, a co chcecie z tym zrobić, a jak chcecie ich badać, a co chcecie wdrażać i tak dalej. I może za chwilę się okazać, że w sumie to nie potrzebują modelu antyczarnowego, tylko właśnie modelu proponującego konkretną, w sensie dobrze dobraną kampanię marketingową, czy jeśli ktoś ma jakąś linię produkcyjną i chce wdrożyć jakiś model do przewidywania awarii, maintenance, jest mu potrzebny, może za chwilę dojść do wniosku, że w sumie nie potrzebuje tego modelu, ponieważ awaria się u niego zdarza raz na rok albo 2 razy na rok, co w ogóle jest bardzo trudne do modelowania. Tylko może się okazać, że w sumie to łatwiej byłoby mu wprowadzić po prostu jakiś bardzo dobry monitoring i mieć człowieka, który to sprawdzi i szybko naprawi. Albo trzeba w ogóle policzyć tak naprawdę zwrot z inwestycji, bo obojętnie jaki model, to jest jakaś inwestycja. Płacimy za ludzi, za ich czas, za maszyny, za przygotowanie tego, za wdrożenie, za utrzymanie, więc to ileś kosztuje. No i zawsze trzeba się jeszcze dobrze zastanowić, czy na pewno warto nam inwestować te pieniądze w to rozwiązanie, bo może da się to obejść trochę prościej, może trochę mniej elastycznie, ale dużo prościej, dużo taniej, a w sumie efekt będzie bardzo porównywalny. Przykład trochę z mojego podwórka, kiedy są zgłaszane tickety w Service Desku i na przykład u mnie w firmie one są bardzo mocno sparametryzowane. Po prostu mamy dużo pól do wypełnienia i dla naszego Service Desku jest to bardzo łatwe, proste i przyjemne. I oni dokładnie wiedzą, co dana osoba potrzebuje. Natomiast czasami jest tak, że niektóre firmy mają serwis deski oparte bardzo mocno o treść. W sumie niewiele jest pól takich predefiniowanych, po prostu ktoś wpisuje treść. No i wtedy można oczywiście przygotować algorytm, który jakoś klasyfikuje te taski, przesyła do odpowiednich osób albo wyciąga z nich jakieś najważniejsze informacje.
I no, taka osoba nie musi się martwić wypełnianiem po prostu jakichś pól. I wtedy super pomysł na wdrożenie algorytmu, bo już to tak działa i tak na przykład cała organizacja tak działa, więc teraz ciężko byłoby na przykład całą organizację przełożyć na to, żeby zaczęli nagle używać bardzo, formularzy rozbudowanych. Więc wtedy można, ale jakbym na przykład była jakąś małą organizacją i dopiero u siebie wdrażała taki service desk, jakieś takie pola, no to bym się zaczęła zastanawiać, czy chcę zrobić w taki sposób, daję ludziom całkowitą wolność napisania, o co chodzi, jaki jest problem. No i na tym sobie zapnę algorytmy, które mi to tam poklasyfikują. Czy może jednak zrobić formularz, gdzie już te przynajmniej podstawowe pola będą po prostu do wyboru, więc będzie już to ułożone. Więc tu jest tego typu rozmów całkiem sporo, co można zrobić. Czy na pewno w ogóle chcemy tutaj stosować sztuczną inteligencję, czy może prostsze rozwiązanie nie będzie lepsze albo tak samo dobre, bo jest teraz duży hype na to, wszyscy chcą mieć sztuczną inteligencję, no ale to nie znaczy, że ona jest zawsze najlepszym rozwiązaniem na wszystko. I to mówię ja jako osoba, która wdraża te projekty, bo czasami lepiej skorzystać z jakichś trochę może prostszych technologii, efekty będą niewiele gorsze, a dużo prostsze na przykład obsłudze w ogóle potem dla kogoś. Dużo słyszę takich opinii, szczerze mówiąc. Tak, bo do sztuczna inteligencja uważam, że jest dla każdego, ale no tak jak po prostu tego jest potrzeba, a nie tak jak każdy ma to używać, bo wszyscy mają sztuczną inteligencję. Zastanówmy się, czy tego potrzebujemy tak naprawdę i potem dopiero to używajmy, nie? Czyli tak naprawdę... Wtedy dopiero tak naprawdę są efekty, nie? No bo potem są takie czasem głosy, że ojeju, zapłaciliśmy za projekt X całkiem sporo, no a efekty są średnie. Naprawdę ktoś zrobił super robotę, ten model już lepszy nie będzie z tymi danymi albo w tym procesie. Więc nie jest to wina, jakiegoś błędu w sztuce, tylko po prostu pewnych rzeczy się nie dało lepiej zrobić na dzisiejszy stan technologii, więc można było to zrobić na przykład 3 razy szybciej i prostszą metodą. Niewiele gorsze byłyby efekty, a na przykład dużo uproszczone, no i potem jest takie a to takie drogie rozwiązania w ogóle. Czyli tak naprawdę to się wydaje, że to jest tak, że trzeba, ładnie zachwaszczając język polski, start small też, że chyba, albo inaczej, czy zgadzasz się z tym, że takie podejście, że znowu, ładnie mówiąc po polsku, trzeba najpierw łapać takie low hanging fruits przy wdrożeniu sztucznej inteligencji, nie zaczynać od jakichś wielkich projektów? Myślę, że takie większe organizacje zdecydowanie powinny w tą stronę iść, po to, żeby też trochę się przyzwyczaić, w sensie ludzie, do tego, co to jest za technologia, co może, czego nie może, no bo też ma swoje ograniczenia po prostu. I żeby też no nie zepsuć trochę tego pierwszego wrażenia, bo jeśli zrobimy jakiś wielki projekt, który będzie trwał 2 albo 3 lata, i wszyscy będą mówić, Jezu, tak długo czekamy, to są takie duże projekty, Boże, to sztuczna inteligencja to jest w ogóle nie dla nas, bo to tyle kosztuje, tak długo trwa. No akurat może ktoś wziął po prostu taki duży projekt jako pierwszy, a zacząć od czegoś trochę mniejszego, nie mówię, że może całkowicie jakiegoś malutkiego przykładu, ale trochę mniejszego, które faktycznie może coś zmienić w jakiejś części biznesu, w jakiejś części departamentu, może nie całą firmę od razu zmieniać w data-driven czy AI-driven, ale jakąś część biznesu, jakiś departament, tam zobaczyć, jakie były największe problemy organizacyjne, z czym się organizacja musiała zmierzyć, jakie było podejście ludzi do tego, po to, żeby potem jak przejdziemy do jakichś kolejnych projektów, czy porównywalnego wielkości, czy większych, no to już mać to lesson learned i wiedzieć, że nasza organizacja, nie wiem, potrzebuje dedykowanych szkoleń, takich o wiedzy w ogóle, takiej bardzo podstawowej, co to jest sztuczna inteligencja. Ja się z tym spotkałam kiedyś, rozmawiając z jedną osobą, gdzie oni mieli takie centrum, to była duża korporacja, mieli centrum umiejętności, gdzie właśnie
oni wdrażają swoje jakieś rozwiązania typu chatbot czy voicebot wewnątrz organizacji, potem edukowali swoich pracowników, dlaczego na przykład ten voicebot czasami czegoś nie rozpoznaje, bo on, nie wiem, na przykład jeszcze nie jest nauczony na jakąś część słownictwa dotyczącej departamentu któregoś, no bo jeszcze tego nie wdrożyli, tak? Albo, nie wiem, uczyli go na jakiejś puli słów, w związku z tym on nie będzie rozumiał czegoś innego. I oni ich oswajali, pracowników oswajali tą sztuczną inteligencją w taki dosyć miękki sposób, po to, żeby oni umieli lepiej potem współpracować z tymi narzędziami. I oni na przykład tak sobie to rozwiązali, no ale właśnie, robiąc pierwszy projekt, nauczyli się tego, że potrzeba jakiejś edukacji w firmie, jakiejś komórki, która za to będzie odpowiedzialna. No i potem już kolejne rozwiązania, czy rozwijając to swoje pierwsze, no to już mieli wypracowane swoje metody. To jest jedna kwestia, druga kwestia, no to są oczywiście takie rzeczy, że no jeśli pierwszy projekt by się nie powiódł z jakiegoś powodu, no to łatwiej sobie powiedzieć, że wydaliśmy na niego tam x pieniędzy, najwyżej się nie udał i jest to jakaś nauczka dla firmy, niż pierwszy projekt, który robimy duży, trudny, kosztowny i on się po 2 czy 3 latach nie uda, to organizacji będzie dużo trudniej znieść to, ile on kosztował i tak dalej, więc ja jestem jednak za takimi trochę małymi krokami i procesem, niż wielkim rzucaniem się na głęboką wodę. Czyli tak progres, nie perfekcja. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Zwłaszcza w technologii, no bo technologia się rozwija tak szybko, że nawet najlepsi na świecie nie są w stanie za wszystkim nadążyć. Data science już w ogóle od kilku lat przeżywa duży boom i my mamy tych narzędzi coraz więcej. Coraz więcej jest jakichś publikacji, sposobów, jak rozwiązywać jakieś zadania. No i ja współpracując z osobą, która pracuje w tym świecie 20 lat, więc ma naprawdę duże doświadczenie i robiła dziesiątki, jeśli nie setki projektów, no to nie jest tak, że ja rozmawiając z nim mam gotową odpowiedź, jak rozwiązać jakiś problem. Zawsze jest, spróbujmy, przetestujmy, to prawdopodobnie powinno zadziałać, to prawdopodobnie, pogadajmy tam. O, tu wprowadzili nowe narzędzie, ono powinno wam rozwiązać ten problem. Więc to jest pewien proces i to jest też proces przestawiania się organizacji. Ja to widzę trochę po ludziach, z którymi współpracuję, że zawsze ten pierwszy projekt to jest takie w ogóle, o czym wy do nas mówicie? Co to jest trening, co to jest predykcja, w ogóle co to jest model? Co wy do mnie mówicie? Po jakimś czasie faktycznie zaczynałem rozumieć to podstawowe słownictwo, zaczynałem rozumieć, dlaczego ja nie jestem w stanie wytrenować modelu tak dobrze, jak 99% magiczne, którego każdy data scientist się boi, bo zawsze się boimy, czy to nie jest gdzieś błąd. Więc to jest pewien proces, żeby to zrozumieć, przestawić się, rozumieć to, że na przykład organizacja da nam dzisiaj dane jakiejś jakości, poprawia je, ale je poprawi za pół roku, czy tam za rok, albo dozbiera jakichś nowych. I my wtedy będziemy mogli ulepszyć te modele na przykład. W związku z tym dzisiaj mamy tą opcję, a potem możemy mieć kolejną, ale nie wiem, czy jest w ogóle jakakolwiek dziedzina, którą da się wdrożyć tak po prostu na głęboką wodę perfekcyjnie. IT chyba zawsze się rozwijało po prostu jako proces i te technologie powstawały ze względu na jakieś potrzeby, a nie dlatego, że ktoś stwierdził, dobra, dzisiaj potrzebujemy tego, dzisiaj robimy to tak i tak. Właśnie jeszcze miałem taką ciekawą rozmowę w podcaście, który niedawno nagrałem. Jeszcze nie jest opublikowany, z trójką data scientistów w sprawie bias, tak, nie wiem jak to przetłumaczyć, tak, bo to... Nie, chyba tak to można tłumaczyć. I właśnie jeden z nich powiedział, że 7-8 lat temu na przykład R było popularnym językiem, że on uwielbia R, ale na przykład dzisiaj w ogóle R przestaje istnieć, tak? Wszyscy robią wszystko w Pythonie. 7-8, powiedział 10 lat, 7-8 lat pamiętam temu Hadoop w ogóle był tak niesamowicie popularną technologią, czy praktycznie nie istnieje, tak? Tylko po prostu wszystko jest podłączone do clouda. Więc to wszystko idzie w jakimś tak potwornie szybkim tempie, że co będzie na przykład za 2 lata, tak?
Tak. Coraz bardziej rozwiązania low-code, no-code, Dokładnie. reinforced learning, które jakby też można po prostu dużo szybciej w teorii nauczyć, tak? Tak, no tu się zmienia a propos tego Pythona i Ra, to akurat mam anegdotę, bo dokładnie wczoraj rozmawiałam z jednym ze swoich ludzi, ze swojego zespołu i on jest wielkim miłośnikiem tego języka i wszyscy na zespole to wiedzą. Oczywiście on też pisze w Pythonie i tylko to jest taki trochę jego drugi język, nie? To tak jak my posługujemy się językiem tam, nie wiem, angielskim, niemieckim, to dla któregoś na przykład jest angielski pierwszym, niemiecki drugi albo odwrotnie. Dla niego jest właśnie Python trochę drugi. I nawet on wczoraj już mi przyznał, że nie, on widzi, że ten R to tak już trochę powoli zanika, więc faktycznie musi więcej poświęcić czasu teraz i chciałby więcej w Pythonie. I jest to, i faktycznie się zmienia ta technologia. Hadoop to samo, chociaż ja bym nie powiedziała, że one zanikają w rozumieniu, że znikną całkowicie, bo będą do pewnych rzeczy wykorzystywane, bo clouda nie każdy będzie chciał i nie każdy może wykorzystać. Ja współpracując, czy zaczynając współpracę z jedną z organizacji, oni nie mogą mieć w cloudzie, a mają miliardy rekordów. Tak, pewnie branża finansowa, jak się domyślam. Akurat nie finansowa. Bo oni nic nie chcą w cloudzie. Tak, nie chcą, chociaż wiem, że polskie regulacje już powoli pozwalają na to. Nie wchodziłam w szczegóły, ale Raczej jest ich wewnętrzna polityka niż regulacja. Tak, no to jest, tu akurat wydaje mi się, że największa to była kwestia po prostu zmiany mentalności w fintechach i w bankach, że mogą w cloudzie, ale ja akurat współpracuję z organizacją, gdzie oni nie mogą, a dwa, no mają takie miliardy rekordów i tak duże ilości, że nie do końca jestem nawet przekonana, że chmura byłaby dla nich tańszym rozwiązaniem niż Hadoop. Projekt jest w bardzo wczesnym stadium, więc pewnie jeszcze będą trochę rozmów, ale nie wyrzucała tej technologii całkowicie. Tak samo ERA bym nie wyrzucała całkowicie, bo do pewnych rozwiązań się nadal będzie dobrze sprawdzał, bo R został stworzony do statystyki, więc w statystyce się dobrze będzie sprawdzał. No to zawsze jest tak z technologią. Skandynawskie banki na przykład, tak już zupełnie off topic, zaraz musimy wrócić do on topicu, ale skandynawskie banki cały czas jadą na mainframe'ie i jakiś tam poszukują tych jakichś ludzi z tymi jakimiś językami do mainframe'u w ogóle sprzed tam, nie wiem, 50 lat, tak, praktycznie. Basiu, właściwie to tak naprawdę to dobry model się opiera na dobrych danych, tak? To jest trochę takie co kukura i jajko, tak? Zagadnienie. Ale żeby nie mamy jakby czasu, żeby tak po prostu dyskutować, jakby czym są dobre dane i tak dalej. I jak po prostu tak, czy są strukturyzowane, niestrukturyzowane, trochę strukturyzowane, cokolwiek, jak je zebrać. Natomiast od strony twojej praktyki jako product ownera, wydaje mi się, że tu masz takie wyzwanie, żeby zebrać dane z organizacji do modelu i to jest takie rozbijanie z silosów chyba takich, szczególnie w dużych organizacjach. Tak, to jest zagadnienie, czy ja, czy to osoba bardziej dedykowana u nas akurat w zależności od skali projektu, nie zawsze to robi osoba odpowiedzialna za projekt, bo my też mamy dedykowanych analityków. Niektórzy mówią danych, ja wolę używać słowa biznesowo-systemowych, właśnie szukających danych, ale to są zawsze długie rozmowy, ponieważ to, z czym ja się najczęściej spotykam i to jest coś, co jest po prostu dla mnie klątwą, że jest jakaś informacja. Niech będzie ta magiczna sprzedaż. I się okazuje, że ta informacja jest w 5 miejscach. To jeszcze jest pół biedy, że jest w 5 systemach. Ale w 5 systemach i nie wiem, te 5 systemów to jest 5 różnych departamentów i każdy departament ma to inaczej zdefiniowane. No i zaczynają się naprawdę duże problemy. I tutaj to jest trudne zawsze, ale widzę, że organizacje powoli zmieniają swoje nastawienie, powoli robią porządki w danych, powoli robią pewnego rodzaju dokumentację
i chwała im za to i mam nadzieję, że za parę lat już będzie lepiej, bo to jest w ogóle cała rozmowa potem, którą informację brać i skąd. To jest pierwsza i to jest dużo dyskusji też biznesowych. To nie jest stricte techniczna rozmowa, gdzie ktoś, kto zna dane, mówi, a dobra, to ta baza danych, ta kolumna, ta tabela, albo jeszcze jakieś warunki. Tylko tu jest dużo biznesowego, słuchajcie, ale to mamy policzyć w ten sposób, czy w ten sposób, bo wy to liczycie tak, ale wasz tam, nie wiem, departament handlowy to liczy to tak. Co tu mamy brać, nie? Do tego procesu? No tutaj przydaje się to, o czym mówiliśmy na początku, czyli w ogóle ta wiedza, co my mamy modelować i o czym rozmawiamy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest poszukiwanie danych, bo to taka druga klątwa czy plaga w organizacji to jest, przychodzisz, mówisz, słuchajcie, czy macie informacje na przykład o prognozie pogody na najbliższe dni? Niech będzie, że to może być przydatna informacja. Oni mówią, nie mamy. Można teoretycznie wykorzystać jakieś open source'owe, jeśli na to pozwalają licencje. No i po roku zaczynasz na przykład drugi projekt z tą organizacją, niekoniecznie nawet związany ze sztuczną inteligencją, nie wiem, niech będzie jakaś budowa aplikacji. I w tej aplikacji ktoś chce, żeby wyświetlać mu prognozę pogody na dzień czy drugi, bo ktoś tam coś zamawia, albo sprawdza, nie wiem, przygotowuje eventy, no i chce wiedzieć, czy w ogóle będzie świeciło słońce, czy będzie lało, cokolwiek się działo. No i pracuje się z całkiem inną częścią organizacji. I organizacja mówi, tak, wiecie sobie, tą prognozę mamy, jest tam i tam, my używamy do tego i tego, możecie wykorzystać. I nagle się okazuje, że jednak organizacja ma i mają od kilku lat i bardzo dobrej jakości, tylko te dwa departamenty ze sobą nigdy nie rozmawiały, bo były biznesowo na całkiem różnych końcach. Klasyka korporacyjna często. Klasyka korporacyjna, ja zawsze mówię, że w korporacji to trzeba wiedzieć, kogo pytać przede wszystkim. I to jest trudne. I to jest bardzo trudne i to jest niestety coś, gdzie trzeba wychwytywać dużo takich informacji powiedzianych trochę między wierszami. Trochę na zasadzie popytania jednej osoby, drugiej osoby. Ja to widzę, że bardzo często jak się zbierze tak trochę więcej osób z różnych działów, to oni mówią, a nie, czekaj. A czy to nie będzie miał tam Kowalski w tym departamencie, bo oni coś takiego chyba robią, musimy ich zapytać. Nie? I wtedy jakby już masz, no nie wiem, czy jest, ale masz haczyk, idę do tego przysłowiowego Kowalskiego, słuchaj, bo tamten i tamten mi powiedział o tym i o tym i może macie, albo w jakim to jest stanie i tak dalej. To jest taka druga rzecz. No a trzecia rzecz to jest, ale to na szczęście ja z tym nie mam większych problemów, to jest kwestia udostępnienia danych, czyli nie wiem, marketing nie chce udostępnić sprzedaży. To się akurat na szczęście w tych organizacjach, z którymi ja współpracuję, rzadko zdarza, ale mogą być takie problemy. No i wtedy jest w ogóle cała dyskusja i dyskusja też z organizacją, z ich product ownerem, czy z osobą odpowiedzialną, może czasami też wyżej, dlaczego my tych danych potrzebujemy. Bardzo prosty przykład, akurat to nie z mojego projektu, to tak powiem zasłyszane od kogoś, kiedy ktoś potrzebował informacji o kampaniach marketingowych do prognozy właśnie sprzedaży. No i organizacja stwierdziła, ale słuchaj, no nie potrzebujesz tego. No mówi, słuchajcie, no potrzebuję, no bo te wasze akcje jednak wpływają jakoś na sprzedaż. Ale nie, wiesz co, nie potrzebujesz tego, my od marketingu tego nie możemy wyciągnąć. No więc jakby na szczęście udało się wytłumaczyć tej osobie, że potrzebuje tych danych, no bo skoro tworzą pewne kampanie marketingowe, to one wpływają na sprzedaż. W związku z tym model musi zrozumieć, że był jakiś czynnik, który spowodował wzrost tej sprzedaży, więc nie zrobi lepszego modelu, jeśli nie dostanie tych danych. I to są potem już takie rozmowy, gdzie trzeba właśnie wytłumaczyć bardzo dokładnie, bardzo precyzyjnie, dlaczego te dane są nam potrzebne i w jaki sposób możemy je pozyskać. Jeśli nie przechodząc przez odpowiednie systemy bazodanowe czy warstwy, tak to organizacja ma utrzymana, no to może jesteśmy w stanie jakimś innym procesem ETL-owym to do swojej warstwy danych po prostu dociągnąć i używać. No ale to trzeba się po prostu porozumiewać z osobami, które są odpowiedzialne i myślę, że bardzo jasno i klarownie tłumaczyć, dlaczego my tego potrzebujemy i że to nie jest nasze widzimisię. My nie zbieramy wszystkich danych z organizacji, bo nam się tak podoba, tylko Halo? nowym procesem, czy tam na niego jakoś wpływają.
są jakoś z nim powiązane, więc ciężko potem oczekiwać od modelu, że on zgadnie, że wzrośnie sprzedaż, jeśli ja nie mam informacji o kampanii marketingowej czy promocji, albo że klient odejdzie, a ja nie wiem o tym, że zmienił się cennik usług, nie? Bo ktoś mi na przykład nie chce udostępnić cennika. To dosyć łatwym dla nas wyjaśnieniem jest, że zmieniamy sobie operatora, czy odchodzimy od jakiejś firmy, skoro nam podniosła cenę. Może to być taki dosyć duży faktor. No i jeśli ja nie wiem o tym, że jest zmiana ceny, nie mam tej informacji, bo ktoś nie chce mi udostępnić, no to model będzie działał raczej gorzej. Więc to jest chyba trochę dużo rozmów i docierania do takich osób, które są potem odpowiedzialne za silosy i rozmów potem z osobami technicznymi, jak my możemy to przeprocesować do swojej warstwy danych. Jak w ogóle wygląda polski rynek, jeżeli chodzi o wdrożenie AI? Czy to są głównie duże firmy, nie wiem, międzynarodowe, które w ramach jakiejś globalnej polityki mają to wdrożyć, czy to są duże korporacje polskie, czy to są takie duże firmy rodzinne, nie wiem, produkcyjne, już takie wchodzące na etap korporacji? Wiesz co, obserwuję, że bardzo różne firmy pytają o to, czy możemy wdrożyć im w jakimś tam zakresie sztuczną inteligencję, że potrzebują jakiegoś modelu do swojego problemu. I zdarzało mi się rozmawiać i z firmami, które liczyły 20-30 osób, były jakimiś, nazwijmy to startupami, chociaż no już raczej mówiła sobie po prostu jako dojrzała firma, tylko małej wielkości, przez polskie korporacje, w sensie firmy, które są u nas, nasze rodzime, no ale są duże, liczą 1000 pracowników, 2000 czy tam 15 000, w razie są już duże, pokaźne, ale są nadal nasze, w sensie działają tylko i wyłącznie na rynku polskim. Oczywiście wielkie ogólnoświatowe korporacje jak najbardziej tak, no bo są duże, zazwyczaj mają sporo danych, no, jeśli są duże, to oznacza zazwyczaj, że długo pracują na rynku, więc zbierają tych danych od x lat. I tutaj też, i wydaje mi się, że te organizacje też mają chyba taki łatwiejszy sposób podejścia do sztucznej inteligencji, że to jest jakiś eksperyment, że nie damy gwarancji, że to może wyjść. Wyjść w rozumieniu, że ja nie przyjdę i nie powiem, słuchajcie, to zadziała na x% jakości. No nie znając danych, nie znając tego, jakie będę miała możliwości. I oni chyba sobie trochę więcej pozwalają na takie rozumienie, że ta dziedzina jest związana z eksperymentami, będą lepsze eksperymenty, będą gorsze eksperymenty, no bo dane, którymi dysponujemy, są takie, a nie inne i no nie wszystko się da. I ja zawsze tłumaczę, jak ktoś mi pyta, czy jestem w stanie to określić, albo dlaczego pewne procesy nie działają tak dobrze, to zawsze mówię, że wiecie, no prognoza pogody na świecie się prognozuje dziesiątek lat, co najmniej. Mamy tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy czujników na świecie, meteorologów, doktorów, profesorów, a nadal nie mamy prognozy sprawdzającej się w 100%, bo jest tak złożony po prostu ekosystem nasz. Więc i to tak samo działa trochę z modelami, które potem coś tam prognozują czy klasyfikują, że ekosystem biznesowy no nie jest taki prosty i łatwy do opisania, więc modele to wszystkiego nie zgadną. Więc wydaje mi się, że teraz coraz więcej firm sięga po to i sięga to w różnej formie. I w formie takiej używajmy gotowego jakiegoś rozwiązania, które nam coś pomoże, poprawi pisownię na przykład, albo budujmy sobie całkowity custom, bo mamy dane tabelaryczne, chcemy sobie coś prognozować czy klasyfikować. Budujmy całkowicie coś nowego, innowacyjnego, czego nie mają klienci. Zbudujmy rozwiązanie, które, nie wiem, pomoże nam rozpoznawać w magazynie jakieś produkty albo rozpoznawać, co mamy tam na dokumentach napisane, jakieś OCR, czy właśnie, nie wiem, klasyfikować jakieś teksty z serwisku. Coraz więcej tego jest i w sumie trochę bez względu na wielkość organizacji
Oczywiście im większa organizacja, tym często po prostu łatwiej znaleźć taki projekt, no bo gdzieś tam będzie budżet, niż mniejsza organizacja, która ma mniej projektów, więc też je po prostu dobiera dużo bardziej szczegółowo. No bo wiadomo, firma mająca 20 osób, no to ile może mieć projektów w ciągu roku, niż firma, która ma 20 000 pracowników, nie? A od strony jakby czysto takiej projektowej, czy łatwiej jest na przykład właśnie z takimi małymi firmami, startupami, scale-upami, bo są bardziej otwarte, czy to nie ma znaczenia? Ja akurat bezpośrednio przy projekcie nigdy nie współpracowałam ze startupem, więc nie powiem tego tak dokładnie ze swojego doświadczenia stricte projektowego, bardziej może takich gdzieś rozmów kuluarowych. Wydaje mi się, że o tyle łatwiej ze startupem, że po prostu jest ograniczona liczba odbiorców, bo jest ich, nie wiem, 20, 30, 10, no nie są to duże firmy. W momencie, kiedy rozmawiamy z bardzo dużymi organizacjami i dla nich wdrażamy jakieś rozwiązania, no to tam się zaczyna od 10 często interesariuszy tak naprawdę. I problem jest dużo bardziej złożony i dużo więcej tam też jest jakichś kwestii takich, że ktoś zarządza swoim jakimś tam kawałkiem biznesu, ale inne departamenty czegoś od niego oczekują. Zmieniają się priorytety, bo potem wiadomo, ktoś tam na górze, zarząd zmienia te priorytety. Trudniej znaleźć te osoby w organizacji, kto tam za co odpowiada i tam od tego głównego odbiorcy oczekuje. Więc to jest o tyle trudniejsze niż wydaje mi się ze startupami, które są po prostu dużo mniejsze, więc siłą rzeczy myślę, że idzie znać nawet po prostu wszystkich pracujących w danym startupie, jeśli się tam utworzy jakieś rozwiązanie, niż w dużej korporacji, nie? I ostatnie takie pytanie z mojej strony, bo czas nam się powoli kończy. Czy uważasz, że teraz ta recesja, która idzie, o ile idzie, bo może przejdzie bokiem, długa dyskusja, natomiast na pewno Big Tech dostał potwornie po głowie i wydaje mi się, że będzie mocno schłodzony rynek w ogóle software developmentu w tym roku, ale moja predykcja jest taka, że z kolei rynek AI pójdzie w górę mocno, bo to jest, pozwala nam po prostu lepsze oszacowanie w ogóle, gdzie jesteśmy i co za tym idzie, ograniczenia kosztów. Jakie jest Twoje zdanie? Trochę o tym myślę ostatnio, że no, idzie jakiś kryzys i jak to będzie dla mnie, w sensie mojego zespołu, moich projektów. I z jednej strony wierzę bardzo mocno w to, że obszar data, bo jednak sztuczna inteligencja jest z tym bezpośrednio powiązana, nie będzie miał tak źle. Bo ja osobiście, gdybym prowadziła firmę i zastanawiała się, czy dobra, uaktualniać wygląd aplikacji, bo nie wiem, od 3 lat go nie zmienialiśmy, może czas odświeżyć, to wolałabym te pieniądze zainwestować wtedy, dobra, to może zróbmy lepsze raporty, albo może zróbmy sobie lepsze prognozy, czy tam, nie wiem, lepsze typowanie jakichś kampanii marketingowych i tutaj automatyzujmy, czy jakąś swoją przewagę budujmy. Więc bardzo mocno wierzę w tą kwestię. Z drugiej strony zdaję sobie sprawę z tego, że może być trochę mniejsza chęć testowania, eksperymentowania. To znaczy, że jeśli ktoś mocno wierzy w dany projekt, że faktycznie ta klasyfikacja czy ta predykcja im pomoże i zmieni ich biznes, to pewnie będzie chciał bardzo mocno w to iść. Natomiast jeśli to będzie trochę na zasadzie, jak to często się zdarzało, a spróbujmy, zobaczmy, czy to w ogóle ma sens i tak dalej, to tu mogą być te trochę zapędy ostudzone. No bo po prostu trochę będzie się bardziej oglądało swoje wydatki projektowe i projekty, które są wybierane do realizacji, i będzie się wybierało po prostu te, które dają największe szanse zmiany biznesu, czy po prostu zyskiwania jakichś nowych klientów, czy pieniędzy, czy po prostu jakiejś przewagi. Więc tu zgadzam się, że faktycznie IT może troszeczkę zwolnić jako całe IT, jednak wierzę mocno w to, że obszar danych może
jeśli nie przyspieszy, to przynajmniej nie zwolni. Mi się wydaje, że przyspieszy. Bardzo możliwe, bo to się już zaczęło tak trochę od COVID-u. Ja tak widziałam, że faktycznie dużo osób wtedy mówi, o kurczę, wiadomo, świat się zmienił i ja w sumie to ja nawet nie wiem, ile sprzedaję teraz, bo nie mieli dobrego raportowania. Już nie mówię o czymś bardziej zaawansowanym, tak? Albo w sumie to ja nie wiem, ile mam klientów, albo nie jestem w stanie ich identyfikować jakoś konkretnie i wtedy faktycznie trochę zaczęli ludzie inaczej o tym myśleć. Więc tu myślę, może być dosyć podobnie, że ten kryzys, który idzie, wymusi to, żeby to nie było tak, że dobra, czy zrobię taką kampanię, czy zrobię taką, bez różnicy, puśćmy dwie, tylko będzie, no kurczę, która jest ważniejsza. No, tutaj nam model mówi, że prawdopodobieństwo zwrotu jest X, a tutaj jest X przez 2. No to wybieramy to, nie? Może tak się wydarzyć. Basiu, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, bo już musimy powoli kończyć. A mam nadzieję, że to nie jest ostatnia nasza rozmowa. No i co? Do usłyszenia, mam nadzieję. Również bardzo dziękuję, bo bardzo miło, bardzo szybko minął czas i do usłyszenia w takim razie.